Witam w kolejnym filmie, tym razem radio CD70 Navi i będziemy sobie próbowali zamontować w nim gniazdo AUX. Niestety nie jest to proste zadanie i trzeba dość dobrze posługiwać się lutownicą. Ja niestety w lutowaniu jestem kiepski. Raz już w takim radyjku próbowałem coś takiego zrobić, niestety mi nie wyszło. Radio oczywiście przeżyło całą operację, no ale AUX dalej nie działał. Więc mam nadzieję, że tym razem mi się uda. A co do samego radyjka, te radia wychodziły z AUX-em lub bez. Radia, które nie mają AUX-a, mają za to miejsce na płycie głównej, w którym należy przylutować brakujące elementy i po takim montażu należy sobie ten AUX aktywować. Oczywiście aktywację AUX-a można wykonać również przed montażem podzespołów, jak i po montażu. Jakiś rok temu nagrałem film, w którym pokazywałem Wam, jak coś takiego zrobić przy użyciu Opcoma. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić techem. Więc jeśli chodzi o techa, to wchodzimy sobie w diagnostykę, wybieramy rocznik, samochodzik, informacja rozrywka, echu, moduł multimedialny, to jest nasze radio. Chwileczkę poczekać trzeba. Wchodzimy sobie w programowanie i zaprogramować indeks kodów. Teraz wybieramy z wejściem AUX, klikamy program i tutaj zmieniamy na 12. Enter. Reklama. Tak. Indeks zmieniony. Teraz przechodzimy sobie w to miejsce i na dole pojawia się zakładka AUX. Po wybraniu AUX-a, jeśli jest on aktywny, to będziecie słyszeli ciszę w głośnikach, natomiast jeśli słyszycie takie pikanie, to znaczy właśnie, że brakuje elementów odpowiedzialnych za AUX. No i tak jak mówiłem wcześniej, montaż AUX-a w tym radiu do łatwych nie należy, a wszystko dlatego, ponieważ części, które trzeba przylutować, są wykonane w technologii SMD, a więc są to bardzo malutkie podzespoły. Do porównania macie tutaj po lewej stronie monetę 1 grosza, a po prawej jeden z rezystorów, który należy zamontować. Tak to wygląda. A więc jak widzicie, są to bardzo małe części. Także skompletowałem już sobie wszystkie potrzebne części. Oczywiście mam tego, jak widzicie, w nadmiarze. Wam za chwilę na ekranie wyświetli się lista zakupów, co musicie mieć i w jakiej ilości, żeby tego AUX-a zamontować. Jeśli nie macie doświadczenia w lutowaniu SMD, to polecam zakupić sobie płytkę szkoleniową. Dostajecie w komplecie wtedy wszystkie potrzebne rezystory, jakieś kondensatory, no i można potrenować samo lutowanie. Warto również obejrzeć kilka filmów na YouTubie, w których zawodowcy pokazują, jak coś takiego się robi. Ja, jak widzicie, nawet mam problem z uchwyceniem ostrości na takim kondensatorze. Kondensator to jest akurat rezystor i to będzie sprawiało problem przy nagrywaniu tego filmu. Także ja prawdopodobnie będę robił zdjęcia miejsc, w których należy przylutować odpowiedni element, a później jak to będzie wyglądało po montażu. Także proszę o wyrozumiałość. Jeśli chodzi o sprzęt potrzebny do wykonania tego zadania, to mam tutaj lutownicę precyzyjną Westa 500, cynę, czyścik do grotów. To jest sprzęt, którego będę używał. Przyda się również pasta do lutowania. I tyle. Więc zaczynamy od demontażu radia.
A więc radyjko z grubsza rozebrane i mniej więcej w tym miejscu będziemy lutować scalak oraz rezystory i kondensatory. To oczywiście nie będzie jeszcze wszystko. Ja tutaj teraz zrobię zdjęcie i mniej więcej opiszę, co gdzie ma być, a później spróbuję nagrać samo lutowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, przygotowałem już sobie na komputerze grafikę. Opisałem mniej więcej, co gdzie powinno być. Chodzi oczywiście o to miejsce tutaj. Także odpalamy lutownicę i próbujemy. Dobra, pierwsza część zadania wygląda tak. Mam nadzieję, że będzie to działać. Teraz coś w tym miejscu będziemy lutować. Także druga grafika gotowa i w tym miejscu montujemy rezystory 4,7 kΩ. Więc przylutowanie tego kondensatora okazało się nieco trudniejszym zadaniem. Zwróćcie uwagę tutaj na polaryzację. Z lewej strony ten czarny pasek oznacza minus. Dobra, teraz będziemy lutować w tym miejscu i pod tym metalowym ekranem, także możecie go podważyć i ściągnąć. Będzie na pewno łatwiejszy dostęp i do tego elementu, i do następnych. Kolejne problematyczne miejsce do przylotowania kondensatora i rezystora. Jakoś to mi się udało. Mam nadzieję, że to tam będzie przewodzić. Troszkę krzywo on siadł. Następnie tutaj pod tym ekranem będziemy lutować. Także niektórzy ten ekran rozcinają i usuwają tutaj ten element. Wtedy jest lepsze dojście. No ja spróbuję tak to zrobić. Już tego nawet nie nagrywam, bo nie mam jak tutaj telefonu ustawić, tak żeby mi nie przeszkadzał. Także wkleję wam zdjęcie po wszystkim. Tak więc jak widzicie, również ja przy użyciu mini szlifierki rozciąłem sobie tą całą obudowę ekranu.
ponieważ nie mogłem tego przylutować, nie miałem dostępu, także myślę, że teraz będzie nieco lepiej. No i przylutowane, także mam nadzieję, że będzie działało. Można to poskładać i testować. Dobra, radia nie składałem, jedynie podłączyłem złącze. Sprawdzimy, czy to będzie działać. Mamy ustawiony AUX. Podgłaśniam. Nic nie pinga. Także jest szansa, że będzie to działać. Dobra, na razie wyłączę. Teraz jak wprowadzić dźwięk do radia. Otóż mam tutaj taki kabelek. Wpina się to do złącza fakra. Z drugiej strony mini jack, czyli już do jakiegoś tam telefonu. Tak więc jeśli chodzi o samochodową fakrę, coś takiego macie u siebie w aucie. Te dolne wtyczki są wyjmowalne. Może u Was ich w ogóle nie być. A kabelek, który został dokupiony na Allegro, wpina się właśnie w to miejsce. Ogólnie tego rodzaju kabelków jest multum na Allegro, choćby do kupienia, czy na AliExpress. Z drugiej strony mogą mieć mini jacka, może być to gniazdo mini jack, jak i wtyczka, tak jak i tutaj. Mogą być to moduły Bluetooth i jeszcze tam jakieś inne rzeczy. No a jeśli to będzie działało, to w jednym z następnych filmów zamontujemy sobie Bluetootha do tego radia, tak żeby nie trzeba było żadnych kabelków podpinać. A więc jak słyszycie, działa, grają oba kanały. Dobra, pozostało to poskładać, poskręcać. W jednym z następnych filmów pokażę Wam, jak podłączyć sobie Bluetootha do tego radia. Nie wyłączajcie tego filmu, jeszcze Wam coś pokażę a propos tego kabelka, który przed chwilą pokazywałem. Dobra, wracając do tego kabelka, okazało się, że jednak on nie pasuje. Właściwie pasuje, ale nie działa. Także uciąłem wtyczkę i kabelek przylutowałem tutaj bezpośrednio do złącza. Tak na próbę, oczywiście zaraz to rozlutuję, zrobię Wam fotkę, gdzie jest jaki kanał, gdzie jest masa na tym połączeniu, ponieważ docelowo, tak jak mówiłem, będzie tutaj Bluetooth zamontowany, także on będzie korzystał z tego złącza. No. Także to uważajcie na kabelki z Allegro. Możliwe, że ten jest do innego radia i przez to nie działał. Także na dzisiaj to wszystko w tym filmie. Dzięki za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji, lajku i do następnego. Cześć!